Siema wszystkim, kochani! Dzisiaj będzie co oglądać, ponieważ wyrosły mi z tych oto tub plastikowych dwa ptaszniki. Mianowicie dwie sztuki Hylobranchus sp Electric Blue. To są przepiękne, wręcz elektrycznie niebieskie ptaszniki, które pochodzą z Azji Południowo-Wschodniej, czyli to jest z Tajlandii. I generalnie, moi drodzy, dość rzadkie ptaszniki, tak naprawdę relatywnie niedawno odkryte. I ja je do tych tub przekładałem, jeśli mnie pamięć nie myli, przed wylotem moim do Tajlandii, czyli powiedzmy było to mniej więcej pół roku temu. No i one przez te pół roku, wydaje mi się, wyliniały dwa razy i są już zdecydowanie za małe na te dwie tuby, więc z tych tub przeniesiemy je krok wyżej do Braplastów i słuchajcie, dzisiaj nie będziemy aranżowali pojemników, bo tak jak ostatnio i tak jak przedostatnio Hylobranchusom ja nie daję absolutnie nawet jednego listka wystroju, z tego względu, że one są bardzo pracowite i wszystko przekopują. On wchodzi pod ziemię i zaczyna swoje wojaże tunelowe, więc tak naprawdę one wystroju nie potrzebują. Jedyne czego potrzebują to gruba ilość torfu, tak jak tutaj. I słuchajcie, ciekawa opcja, ja jak je wkładałem do tych tub, to jednemu dałem mniej ziemi, to jest temu, a drugiemu dałem więcej ziemi. I tak naprawdę, słuchajcie, pojemniki, można powiedzieć, wyglądają identycznie. Oba są przekopane do granic możliwości, całe zapajęczynowane i oczywiście mógłbym im dać więcej torfu, tak na przykład wręcz dotąd, bo to są ptaszniki, które jeśli na przykład bym go wygonił z nory, to on mi nie wyskoczy za pojemnik, bo on tam się nie będzie czuł bezpiecznie, więc mógłbym nawet dać dotąd ziemi i wiedziałbym, że on mi raczej za to gniazdo nie wyskoczy, ale on by potem nie miał co robić z ziemią, którą wykopuje ze środka i by się skończyło na tym, że po prostu torf byłby aż pod samo wieczko, więc to jest taka, można powiedzieć, bezpieczna warstwa torfu, w której on będzie się czuł bezpiecznie, bo sobie będzie kopał, będzie wyrzucał tą ziemię na zewnątrz i cały czas jeszcze będzie miał trochę miejsca do wieczka. Więc tak naprawdę w roli informacyjnego wstępu to jest tyle, zabieramy się do roboty. Wiecie co? Zdecydowałem, że trudno, dajmy im chociaż trochę detalingu, czyli w tym przypadku będą to ścinki kokosowe. Tak, wiecie, rzucę po prostu, bo rzeczywiście sam torf, no to szanujmy się. Słuchajcie, generalnie to pająki mają w głębokim poważaniu, czy ja im dam tego typu wystrój, w sensie taki detaling, czy też nie, no bo one kopią, natomiast myślę, że troszkę bardziej będzie to cieszyło moje i wasze oko, kiedy rzeczywiście to nie będzie goła ziemia, tylko jednak cokolwiek tutaj na niej będzie, prawda? No, więc tak naprawdę proces aranżacji mamy za sobą, dość szybko poszło. I co? Wycofajmy się z jednym braplastem. No i trzeba będzie, słuchajcie, te małe, szybkie bestie wyciągnąć stąd. Jeszcze zanim, to porównamy sobie gniazda, jak one wyglądają właśnie w tej tubie, gdzie było mniej ziemi i w tubie, gdzie było tej ziemi więcej. I dlaczego, słuchajcie, ja na przykład się nie boję, że mi tutaj pająk wyskoczy, kiedy ja tak otworzyłem te dwie tuby i będę brał do ręki? Ponieważ, słuchajcie, Hylobranchus są dość skrytymi ptasznikami i one wolą po prostu się ukrywać w momencie, kiedy czują jakieś zagrożenie, no w tym wypadku wibracje, prawda, i cały ten ruch w tubie, więc on nie wyskoczy. On mi tutaj nie będzie się starał pokazać, kto jest górą, tylko po prostu ucieknie sobie do swojej nory. No i słuchajcie, co możemy zauważyć? Ten pojemnik po prawej miał dużo mniej torfu. Myślę, że no, praktycznie połowę mniej torfu było w tym pojemniku. Ale jak widzimy, tak naprawdę efekt końcowy po pół roku wygląda niemalże identycznie, bo ziemia po prostu została wykopana z dołu do góry. I widzicie, tutaj ziemia nie styka wieczka, bo było jej mniej, a tutaj no, Hylobranchusowi po prostu skończyło się miejsce nawet na sufit, więc tak. No i dobra, to weźmy sobie tego, który miał torfu mniej, tylko słuchajcie, ja naprawdę nie mam wizji, jak to zrobić, tak wiecie, nieinwazyjnie. Mogę delikatnie, słuchajcie, nacisnąć tubę w tym miejscu i tym samym zmusić go do wyjścia na zewnątrz. O, widzicie, są już jego nogi, jego lub jej. W takim razie. Dobra, wyszedł genialnie. Teraz słuchajcie, lekko tutaj przykryję wieczkiem, w razie gdyby akurat w tym miejscu chciał pobiec do góry. Kurde, uciekł. Niech to. Generalnie żaden problem, tylko chyba wam nie nagram łapania, wiecie? Nie mam fizycznie jak. Dobra, kochani, złapałem go. Taka wielkość. Niestety jest strasznie chudy po wylince i znowu, kurczę, nie zobaczę płci. Szkoda. No ale są coraz większe, więc myślę, że przez najbliższe 3 wylinki, czy to samiec, to się okaże na pewno.
No bo wszystkie wielniki rozwalają strasznie. Może teraz nie będą rozwalać, będą miały więcej miejsca, więc może wtedy by się udało sprawdzić płeć, no ale tak to niestety póki co. Nadal mam wrażenie, że jeden to samiec, a drugi to samica. Tutaj przez tą tubę nie bardzo widać jego piękno, bo jak wiecie, Hyliobrachys SP Electric Blue od góry wygląda jak zwykły szarak, no nie, patrzcie, zwykły szarak, a potęgę to on dopiero pokazuje tutaj, ale nie przy tym świetle. Dobra, wsadźmy go. Jak to zrobię? Odkliknę wieczko, żeby leżało luźno. Ok, teraz wieczko wyciągamy. No i w tym momencie tak naprawdę jesteśmy w domu. Ja tak zawsze delikatnie robię pac w pojemnik, no i wtedy ptasznik ląduje na ziemi. Dobra, tą sztukę zostawmy na razie. Zajmijmy się drugą. Czy będzie większa, czy będzie inna. Sprawdźmy to. Dobra, kochani, postarajmy się to zrobić tą samą techniką, co wcześniej. O, chyba się uda, ziomy, wiecie? Tak wyszedł pół na pół z tuby. Kurde, już wrócił, skubany. Dobra, jest on, słuchajcie, tu na ziemi. Teraz tylko trzeba nieinwazyjnie wyciągnąć tubę. Czy to jest nierealne? No dobra, postarajmy się to zrobić. A mamy to, ziomy, udało się. No to teraz, kiedy nasze hilo są na miejscu, to myślę, że można im robić jakąś lekką strefę makro, ale słuchajcie, żywcem nie wiem jak to zrobić, bo tak, piękno to one pokazują, kiedy są agresywne. A wiecie, kiedy są agresywne? W swoim gnieździe. I tutaj jest problem, bo póki on tych odnóży nie podniesie, no to będzie szarakiem. Ale coś może uda się wyskrobać, w związku z tym przepinamy się na makro. O, widzicie, że w takim świetle bezpośrednio padającym na niego już od razu widać, o co tutaj chodzi z tą nazwą SP Electric Blue. Przednie odnóża są po prostu obłędne, jeśli chodzi o kolorystykę, ale niestety pełną moc to one mogą pokazać dopiero od spodu. Nie wiem, jak my to zrobimy, niemniej zbliżmy się trochę bardziej. Jak widzicie, moi drodzy, odwłok dość chudy u tego i u wcześniejszego osobnika, a to dlatego, że one liniały całkiem niedawno, mniej więcej jakieś 1,5 tygodnia temu i ich po prostu jeszcze po tej wylince nie karmiłem, więc uwierzcie mi, jakieś aktualizacje feedingowe, może na Instagramie, na pewno będą warte uwagi. Ta druga sztuka, powiem Wam, jak stanęła, tak stoi i jestem jej bardzo za to wdzięczny, bo możemy jakkolwiek ją obejrzeć, ale niestety ta pozycja mnie nie satysfakcjonuje, więc postaram się ją delikatnie ruszyć i zobaczymy, co to będzie. Generalnie one są takie, że jak się już je szturchnie i zaczną biegać, no to dość biegają, wiecie. Może jakimś cudem uda się go postawić w pozycję obronną. Boję się, słuchajcie, że bez gniazda ten ptasznik nie jest agresywny, no bo nic dziwnego, pozbawiliśmy go domu, a tym samym jedynej rzeczy, w której się czuł pewnie, prawda, więc teraz to on będzie chciał tylko uciekać. On stara się bez przerwy iść do góry, w ogóle nie chce zostać na ziemi, widzicie, no co ja bym tu nie robił, to on i tak na samym końcu mi wybiegnie w róg. No nie mam żywcem jak, słuchajcie, go na tą ziemię położyć. Możemy jeszcze spróbować, słuchajcie, z drugim, ale boję się, że efekt będzie identyczny. No niestety, czasem tak jest, że mimo moich wielkich starań, żeby tą makrostrefę nagrać jakoś fajnie, to no nie udaje się, prawda? No bo jeśli ptasznik nie współpracuje, to ja nic już na to nie mogę poradzić. No widzicie, bez przerwy. On cały czas chce tylko do góry iść. Cholercia. I jeszcze słuchajcie, w ramach mikroaktualizacji to tak, tutaj pamiętacie, było terrarium calusieńkie, zapajęczynowane, tutaj żyła sobie dorosła samica Linotele megateloides, ale umarła. I pytanie tak naprawdę, dlaczego umarła? Może ze starości? Bo szczerze mówiąc nie wiem, ile te pająki żyją. Ona po ostatniej wylince miała jakieś 2,5 roku, tak mi się wydaje, więc jest szansa, że ona padła ze starości. No niestety, ale spokojnie, mam plan na to terrarium. Tutaj natomiast mi się zwolniło terrarium i też będziemy je zasiedlać przez nie powiem Wam kogo. Co jeszcze? O, tutaj mamy na przykład Brachypelma hamori. Taka, widzimy, samica z serduszkiem na odwłoku, czyli pozostałość po włoskach parzących. Wąż mi wyliniał. Zobaczcie. W ogóle to terrarium, ja strasznie na nie psioczę. Wiecie dlaczego? Bo ono nie ma klamki. Ja muszę tutaj podważać szybę i to strasznie jest uciążliwe. O, i teraz mogę sobie ją otworzyć. No i patrzcie, tutaj ewidentnie jest stara wylinka. To jest druga część za hygrometrem. O, a w tym miejscu jest takie najcieplejsze miejsce w terrarium, ponieważ idzie mata grzewcza. Czy widać ją? O, tam idzie mata grzewcza przez całą tą stronę, więc najprawdopodobniej
Gdzieś tam sobie wąż siedzi. Jak roślinki w tym terrarium, no słuchajcie, kurczę, trochę mi monstera opadła i trochę się martwię o tą monsterę, bo zobaczcie, wygląda bardzo kiepsko, cholera, i nie wiem dlaczego, naprawdę. 3 krotki spoko, 3 krotki się przyjęły, bo to są 3 krotki, więc niestety. I jeszcze, moi drodzy, mam tutaj wielkie terra dwukomorowe i będzie tutaj wkładane, wiecie co? Do tej komory, moi drodzy, będzie leciała ta bestia, czyli dorosła samica Lasiodora parachybana. Wiele razy pytaliście o nią na filmach, więc mówię wam, dostałem ją jakiś czas temu. Ją tak wsadziłem na szybko do tej kostki, ale dostanie ona wielkie szkło. A tutaj, tu najprawdopodobniej albo wsadzę naszą serię Copelma SP Boquet, no ona jest gigantyczna, albo dorastającą chromkę, bo jak widzicie ją też trzeba już przesadzić, bo tutaj zrobiła niezłe imperium pajęczynowe. A jeszcze wam coś pokażę, ziomy, tylko muszę sobie lampę tutaj dać w ten sposób. Widzicie to? Tam jest moja cingulata w ciąży, o której wam mówiłem. Możemy zerknąć, czy coś widać. O, zobaczcie, ona siedzi tutaj, bardzo słabo to widać. Jest zwinięta w kuleczkę, wiecie? Jest zwinięta w kuleczkę i po prostu tam się ona opiekuje swoimi jajami. Można powiedzieć, że je inkubuje. Więc tak naprawdę ja ją tutaj trzymam w totalnym spokoju i ciszy. A jeszcze gdyby ktoś się znał, to chętnie przyjmę radę, czy ja mam ją karmić, czy jej nie karmić, bo nie wiem, czy jeśli jej wrzucę świerszcza, to czasem jej nie zestresuje za bardzo. Także jeśli ktoś się zna, to chętnie przyjmę rady. I jeszcze może na koniec pokażę wam pojemniki Petopelma olivaceum. Jak widzicie, ta już zaczęła tam sobie bardzo ładnie kopać. A ta też tutaj dość mocne podkopy zaczęła robić, więc chyba ma się nieźle. I w związku z tym, kochani, kończymy na dzisiaj. Jeśli film wam się podobał, koniecznie łapka w górę, koniecznie subik, jeśli ktoś nie subskrybuje, bo pamiętamy, że na 300 000 wychodzi nowy special. Tak jest. A jeśli dodatkowo ktoś chce zostać patronem mojego kanału, to jak najbardziej jest taka opcja w linkach poniżej. Tymczasem trzymajcie się, na razie i hej!